Wielu z Was posiada w swoich warsztatach drukarkę 3D, co za tym idzie coraz większą ilość plików STL, tworzycie je, ściągacie, no i ta kolekcja rośnie. Niby wiemy, gdzie co mamy, ale jak przychodzi do znalezienia pliku po kilku miesiącach, to się okazuje, że no gdzieś jest, ale nie wiadomo gdzie. Spróbujemy sobie dzisiaj trochę ułatwić zadanie wyszukiwania plików. Będzie krótko, ale treściwie. Zapraszam, zaczynamy. Każdy, kto zajmuje się drukiem 3D, zapewne na swoim komputerze posiada katalog, do którego zapisuje ściągnięte czy stworzone pliki STL. Kłopot polega na tym, że po otwarciu takiego katalogu widzimy kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset ikon przedstawiających dokładnie to samo. Żaden system operacyjny, nawet najnowocześniejszy obecnie dostępny na rynku, nie oferuje miniaturek plików STL. Wyszukanie interesującego nas modelu wymusza zapamiętanie jego nazwy. Sytuacja wygląda na beznadziejną, ale tak naprawdę taka nie jest. Istnieje oprogramowanie, które pozwala na generowanie miniaturek. W systemie Windows takie oprogramowanie było już znane od jakiegoś czasu. Jeden z komercyjnych programów przeznaczonych do profesjonalnych drukarek 3D po zainstalowaniu wersji demo generował miniaturki plików STL. To, co chcemy Wam zaprezentować dzisiaj, to STL Thumb, program, który jest programem otwartoźródłowym. Jego jedynym zadaniem jest generowanie miniaturek STL. Do tego daje się zainstalować zarówno pod Windowsem, jak i Linuxem, a nawet Raspberry Pi, którego wielu z Was używa wespół z oprogramowaniem Octoprint. Wybraliśmy STL Thumb z kilku powodów. Po pierwsze, jest to program otwartoźródłowy. Po drugie, darmowy. Po trzecie, program bardzo prosty w instalacji, niezależnie od systemu operacyjnego, pod którym będziemy go instalować. Paczkę z oprogramowaniem znajdziecie na naszej stronie internetowej w dziale Download. Link jak zwykle znajdziecie w opisie filmu. Z pobranej paczki należy wyodrębnić plik stosowny dla naszego systemu operacyjnego. Uruchamiamy plik instalacyjny. W tym miejscu system Windows, a właściwie program Defender, wyświetla monit o potencjalnym zagrożeniu. Po prostu nie rozpoznaje oprogramowania otwartoźródłowego, jak to ma w zwyczaju. Podobna sytuacja ma miejsce przy instalacji naszego Halon konfiguratora. Po zakończeniu instalacji i ponownym otwarciu naszego katalogu z plikami zobaczycie kolejno ukazujące się miniaturki plików STL. Taka operacja wykonywana jest tylko jeden raz. Jest efektem działania programu, który na tym etapie przeszukuje cały system operacyjny i generuje nasze miniaturki. Mam nadzieję, że to oprogramowanie w znaczny sposób przyczyni się do optymalizacji pracy z plikami STL na Waszych komputerach. Dajcie znać w komentarzach, a może znaleźliście inne rozwiązanie tego typu. Jeśli tak, jesteśmy bardzo ciekawi jakie. Za pomoc w realizacji dzisiejszego odcinka dziękuję naszym wspaniałym patronom wspierających nas na patronite.pl. Pamiętajcie proszę o łapkach, subskrypcjach, komentarzach i co najważniejsze dzwoneczkach. Bez tego nie dowiecie się, kiedy publikujemy nowy film. Będzie nam miło, jeśli udostępnicie link do naszego filmu. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!